Państwa na konferencji prasowej po meczu Dzików Warszawa z Energa Czarnymi Słupsk. Mecz zakończył się wygraną gospodarzy 106-86. Są z nami trener drużyny gości Iwica Skelin, hello coach, i zawodnik Dominik Wilczek, autor dzisiaj 8 oczek. Dominik, zaczniemy od Ciebie. Powiedz nam, jak to spotkanie wyglądało z Twojej perspektywy? No, początek spotkania tragiczny w naszym wykonaniu. Mamy pewne założenia, ale kompletnie ich nie realizujemy i ze strzelcami takimi jak Horton czy Chavez idziemy dołem na zasłonach i otwieramy im łatwe rzuty na początku meczu. A Dziki są taką drużyną, że jak poczują wiatr, poczują, że mogą dzisiaj łatwo zdobywać punkty, to z tego korzystają i tak naprawdę po chyba 6 minutach mieliśmy stracone 25 punktów, co jest jakimś kosmicznym wynikiem. No i nie wiem, później troszeczkę zmieniliśmy obronę, zaczęliśmy grać tak jak powinno się grać ze strzelcami i ta druga kwarta już była dużo lepsza. Wróciliśmy do meczu, a później już Dziki jakby też przepchnęły, no bo czuły się pewnie dzisiaj, więc jakby te punkty wróciły na ich stronę. Chyba tyle, nie ma też co komentować. Jaki był mecz też każdy widział. Gratulacje dla nich, bo grają bardzo nowoczesną koszykówkę, bardzo szybką i trudną do zatrzymania momentami, więc myślę, że tyle. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania do zawodnika? Proszę. Dzień dobry, Dominik Antek, Radio 357. Co się stało na początku trzeciej kwarty? Zaczęliście ją dobrze, też momentum było po Waszej stronie po tej dobrej drugiej kwarcie i wydawało mi się, jak po pierwszych, nie wiem, 2 minutach tej trzeciej kwarty, że to jeszcze będzie zacięty mecz do końca, ale właśnie jednak Dziki Wam odjechały. Co tam się stało? No też trzeba powiedzieć sobie szczerze, że powrót z minus tam 20 paru punktów w ciągu 10 minut czy tam 13 fizycznie też jest bardzo trudny, no bo włożyliśmy masę energii w to, żeby tak naprawdę wyzerować ten wynik, a Dziki troszeczkę przeczekały jakby i odbiły tą piłeczkę, zaatakowali jeszcze raz i chyba też troszeczkę brakło już pomysłu, sił na to, aby kolejny raz odeprzeć ten atak i kolejny raz wrócić do meczu, więc wydaje mi się, że włożyliśmy bardzo dużo siły, tak jak powiedziałem, w tą drugą, początek trzeciej kwarty, żeby po prostu się utrzymać, dogonić, a potem już tych sił brakło. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania do zawodnika? Nie mam. Dziękujemy, Dominik, w takim razie. Został z nami już tylko trener Iwica Skelin. Coach, please share with us your opinion about this game. Congratulations to the Dziki, they were better today. We started the game very sloppy. We couldn't handle Dziki aggressiveness, and especially offense. They scored 37 points. Second quarter was much better for us, and we entered there, and practically it was equal. Crucial was the second half of the third quarter, because there we made some very stupid turnovers. They made some easy buckets, and then difference went again over 10, and once when a difference went over 10, we couldn't succeed to come back anymore. Simply for us, energetic. They were playing with more energy today, and we couldn't handle anymore that rhythm. Okay, thank you so much. I will now translate to Polish. Trener Iwica Skelin gratuluje Dzikom, podkreśla, że zespół Dzików był dzisiaj lepszy. Jego zespół, czyli Energa Czarni Słupsk, zaczęli źle. Nie mogli po prostu przeciwstawić się agresji Dzików, która w pierwszej kwarcie była na bardzo wysokim poziomie. Druga kwarta zespołu trenera Skelina była dużo lepsza, ale tak naprawdę kluczowa była ta połowa trzeciej kwarty. Głupie błędy ze strony Energa Czarnych Słupsk, które zakończyły się łatwymi punktami dla Dzików. Dziki później znowu odeszły na ponad 10-punktowe prowadzenie, wykazały też się większą energią w końcówce, uciekły i po prostu ten mecz wygrały i były lepszym zespołem. Thank you so much, coach. Are there any questions? Coach Errol Penn was out today. How long he will be out? I hope that he will be ready for the next game. He twisted his ankle a week ago when we play against Śląsk, and he didn't practice this week. Okay. So that's the reason why he didn't play. Okay, thank you. Dziękujemy. Czy jeszcze coś? Nie, okay. Thank you so much.
Są z nami już trener Marko Legowicz oraz zawodnik Dzików Darnell Edge. Przypomnę, że Dziki Warszawa pokonały Energa Czarnych Słupsk 106-86. Jest to 16. wygrana Dzików w tym sezonie. Bardzo ważna, ponieważ Dziki wciąż walczą o awans do fazy playoff, pierwszy w historii swojej gry w Basket Lidze. Darnell, really great game. 19 points, 5 assists. How do you feel about it? Feel good. I think tonight it was a team effort. You know, I think a lot of guys got hot, a lot of guys contributed in important parts of the game. And then I think collectively as a team, like we made a lot of important stops. I think there was a little bit of a drop off in the second quarter, but we came out in the second half, really dictated the tempo, amped it up a little bit, and was able to execute like our whole game plan efficiently in the second half. So very happy with the group of guys. I mean, we're really excited about this win. I think it puts us in a good position going into the last three. So yeah, overall, really happy about the performance by myself and by everybody as a team. Thank you. Więc tutaj Darnell mówi, że dobrze się czuje. Oczywiście po tym zwycięstwie to była gra przede wszystkim zespołowa. Zespół Dzików dzisiaj był kolektywem i nawet ta druga kwarta, która była nieudana w wykonaniu Dzików Warszawa, nie przesądziła o tym, że się poddali, ponieważ wyszli na drugą połowę i zaczęli tak naprawdę realizować plan na ten mecz, który założyli z trenerem Legowiczem. Wcześniej dyktowali tempo i po prostu egzekucja planu się powiodła. I tutaj Darnell też wspomina, że ta wygrana jest ważna, bo stawia Dziki Warszawa po prostu w dobrej pozycji tabeli i ogólnie mentalnie przed ostatnimi 3 meczami rundy zasadniczej. Thank you so much, Nal. Hi Darnell, I would like to ask about your teamwork with Talik and Zay. Today you combined scored 67 points. How is it that you complement each other so well on the court? I think it's just practicing together. We all work hard in practice, we all communicate. And then when we come in games, we all know what we're all capable of. So we all trust each other at parts of the game to run the pick and roll, make shots. Whoever's getting hot, everybody kind of like lets them go and just lets them play freely. And that's our system. Coach lets us just play our game. It's not a system that's very tight and pressure. So any guy who gets hot is really able to show what they can do. So me, Zay, and Talik, we really have helped benefit off that. Okay, thank you very much. Thank you. Hey, Darnell, what was the mindset like in the locker room at halftime? On one side, you were playing very well, you had high efficiency as a team. On the other hand, the game was much closer than it could or should have been. Halftime just wasn't good enough. The first quarter we came out, I don't know, we scored maybe 37 or 40 points in the first quarter, and then the second quarter we dropped off. So we were in the locker room, even though we were up, we weren't satisfied with our performance in the first half. We know it's going to be a 40-minute game, and that's what it takes to win at this point of the season. So it was just all about energy, come out and change the tempo, because we know that they're not going to give up. It's going to take 40 minutes to beat them. So we came out and we did that. Thank you so much. Okay, thank you now. You can go and rest. I jest już z nami trener Marko Legowicz. Marko, congrats for your 16th win in this PLK season. How do you feel after this win? Great win today. It was very important to start strong, to immediately show the sense of urgency and the fact that this game could be dangerous. China is a team with great talent, and they show in the second quarter they came here to play tough. For sure, drawing almost 40 points in the second half was not one thing that made me happy. But as Darnell said in the halftime, we made it clear and we understood what we need to do, and showing up again with a very solid defense. I'm not talking about 32 points combined, because in the last, let's say, 5 minutes of fourth quarter, both teams were playing with different rotations. But drawing 12 points in the third quarter to me was the key. In offense, we are improving. It's not only about the pace; it's about spacing. It's about how to play against aggressive defenses that we are finding, game by game, more frequently. So happy for this win.
make us pause for just 1 second the PLK in the best way after three very important wins in a row. To focus immediately about EMBA Final Four. It will be a great possibility for this group of people to show what we can do and to achieve what we deserve. To be there is such a great achievement. We want to go there and play tough on the court against Voluntari first. Thank you so much. Trener Legowicz, świetna wygrana, bardzo dobry początek mojego zespołu. Pokazaliśmy, że po prostu ten mecz chcemy wygrać i wyszliśmy w pierwszej kwarcie bardzo agresywnie. Tutaj wspomnę, że Dziki rzuciły 8 trójek na 13 prób. To jest rekord tego sezonu. I wyrównały rekord swój punktowy, 37 punktów w pierwszej kwarcie. Trener Legowicz też podkreślił, że Czarni tak naprawdę mają dużo talentu i to pokazali w drugiej kwarcie i ten mecz mógł pójść tak naprawdę też w inną stronę, czyli po prostu zakończyć się zwycięstwem Energa Czarnych Słupsk. Trener Legowicz nie był zadowolony z tego, jak jego zespół funkcjonował w tej drugiej kwarcie. Bardzo dużo przestrzeni się otworzyło dla graczy Czarnych Słupsk i po prostu drużyna Dzików wyjaśniła sobie w przerwie, jak chcą zagrać drugą połowę meczu. No i tak jak Darnell Edge wspomniał, po prostu było lepiej. Dziki ten mecz wygrały. Trener Legowicz mówi, że jest zadowolony z tych 12 punktów straconych w trzeciej kwarcie, bo to było to, co jego zespół po prostu chciał osiągnąć. A to, że łącznie Energa Czarni Słupsk zdobyli 42 punkty w drugiej połowie meczu, też było podyktowane tym, że 5 minut przed końcem zaczęła się taka trochę luźniejsza gra, momentami po prostu kosz za kosz. Trener Legowicz podkreśla, że cieszy się, jak jego zespół rośnie w defensywie, ale też ofensywie i nie chodzi tutaj o zdobywanie punktów tylko i wyłącznie, bo Dziki, przypomnę, w tym aspekcie są najlepszą drużyną w tym momencie Orlen Basket Ligi ze średnią ponad 91 rzuconych koszy na spotkanie, ale trener Legowicz mówi, że też poprawia się spacing i to, jak zespół funkcjonuje w tym ataku. Na końcu trener dodaje, że teraz już pełne skupienie idzie na Final Four i NBA i ta wygrana też to po prostu pomogła w tym. Zawodnicy będą mogli pokazać na turnieju finałowym, który już w przyszłym tygodniu odbędzie się w Weissenfels w Niemczech, po prostu na co ich stać i Dziki po prostu mają teraz szansę coś osiągnąć i na tym się będziemy skupiać w następnym tygodniu. Później już oczywiście gramy z Tasomix Rosiek, Stalą Ostrów Wielkopolski w sobotę 25 kwietnia. Thank you so much, Marco. And now questions. Let's start. Coach, what was the reason about nervous game in the second quarter? When you start very strong, you should expect a reaction from the opponents, and I think that Czarni made a great comeback thanks to 2 threes in very quick way in transition, and a couple of those out of the first pick and roll where Duffy scored, shots at the beginning of the play. I think that we could have pressed the ball for sure more and better. And lack of pressure, lack of defensive maybe focus sometimes let them get back in the game. They score a couple of threes, you miss a couple of shots or a couple of turnovers, and then the momentum of the game shift no matter what is the result. So I think we complicated our life by ourselves, but I'm glad that with a couple of stops that we could solve this problem. Thank you very much. Thank you. Thank you. Anton. Hello, coach. I'm so sorry, I'm sick. I just forgot my question right now. No problem. It's fine. Nie chcesz Sorry. pomyśleć? It's okay? Yeah. Good. He forgot his question. No problem. Dobrze. Dobrze? W takim razie Okej. kończymy.